Cześć, witam Was. Dzisiaj, kurde, coś byśmy spróbowali poszukać takiego bardziej niekonwencjonalnego. Akurat w kwestii siewu, no bo słonko wysoko świeci, wiosna tuż, no to i przed nami prace typowo polowe, uprawowe, ale i te wiadomo siewne. Mamy jakąś tu dziwną maszynę. Przy maszynie jest Tomasz. Chyba żeśmy o takiej maszynie jeszcze nie mówili na naszym kanale. Ja już nie pamiętam, czy mówiliśmy, czy nie mówiliśmy, ale maszyna jest, możemy o niej coś opowiedzieć. Duży zbiornik. Ostatnio Ci powiem, rozmawiałem chyba z Pawłem na temat Bergmana, czy tam z innym kolegą, ale to chyba nie jest rozrzutnik, bo ja poszukuję siewnika. Nie, to jest siewnik z bardzo dużym zbiornikiem, 2900 litrów pojemności na zboża. Na zboża. Można oczywiście też siać rzepak. Okej. Szerokość robocza? Tutaj mamy maszynę o szerokości roboczej 3 metrów. Czyli sekcje robocze, talerzowe, do których pewnie właściwie możemy podejść teraz, zobaczyć. Sekcje talerzowe o bardzo dużym docisku, maksymalnie do 120 kg na sekcję. Talerz karbowany, bardzo dobrze wrzyna się w glebę i jedzie, sieje. Centralny wysiew pneumatyczny. Jak już tak zaczęliśmy, to może pokażemy, gdzie się to dozuje, wróćmy Tomek jednak do początku. Maszyna, bo rozumiem, że to jest zestaw uprawowo-siewny, czyli glebę nam jakby pierwotnie przygotowywuje do siewu i wiadomo, tak jak już wspomniałeś wcześniej, przed chwileczką, zestaw Redlic nam wysiewa, oczywiście o dużym nacisku. Tak ale jest, tak jest. Powiedz bliżej troszeczkę, do jakiego wysiewu jest ta maszyna przeznaczona, bo powiem tak jak powiedziałem na początku, szukam jakichś troszeczkę niekonwencjonalnych rozwiązań, o których chciałbym, żebyś dzisiaj powiedział. Nie zwykły tam, nie wiem, pług, agregat i później wiadomo po agregacie jakiś siewnik, sianie, nie? Co ta maszyna więcej zrobi, czy szybciej zrobi, czy łatwiej zrobi? Siewnik, jak zauważyłeś, jest maszyną dosyć ciekawą, niekonwencjonalną, ponieważ wpisuje się w 2 rodzaje siewów. Może siać w sposób klasyczny, na przykład po orce. Można też powiedzieć, że ma talerze do uprawy przedsiewnej, biernej, ponieważ nie ma tutaj brony wirnikowej. Czyli tym samym, że Ci pozwolę sobie wtrącić, czyli taki układ bierny, talerzowy, jeśli chodzi o uprawę, jest jakby w dużej mierze chyba nawet lepszy od aktywnego, no bo zdecydowanie chyba mniejsze zapotrzebowanie energii tutaj na moc jest, nie? To bym wyszedł z innego punktu założenia. Z punktu, co potrzebuje gleba. Niektóre gleby nie potrzebują w ogóle brony wirnikowej, bo tam już może być takie rozpylenie gleby, że jest to źle widziane. Czyli te słabsze gleby, nie? Tak, słabsze gleby. Natomiast tutaj mamy część roboczą, talerzową, która glebę, powiedzmy, przepracuje na całej szerokości roboczej siewnika na pewną głębokość. Nie za głęboko oczywiście, 4, 5, 6, czyli możemy sobie to dość mocno precyzyjnie, tą głębokość uprawy ustawić. Tak, ustawiamy oczywiście głębokość uprawy, natomiast bardzo ważnym elementem jest sam wysiew. Ten siewnik może siać po ściernisku, po to są właśnie te talerze, ale może również pracować po orce, czyli po polu przygotowanym w sposób klasyczny. Dlaczego? A właśnie. Ponieważ ma pewne wyposażenie, ma taki wał tutaj z 4 kołami ogumionymi, który sprawia, że te elementy robocze nie zagłębiają się gdzieś tam głęboko, super w ziemię. Poza tym nie tworzą się jakieś zwały gleby też. No też właśnie, bo jak glebę mamy przygotowaną w postaci już wykonanej orki, no to tak jak mówisz, może wystąpić ten mankament wykonywania się takiego zwału tej gleby, nie? Tak jest, zwłaszcza po orce, właśnie gdzie jest miękko albo po mulczu. Czyli ten wał nam zdecydowanie, że tak powiem, nas zabezpiecza przed takim niepożądanym efektem. Oczywiście zabezpiecza i też wpływa na to, że te elementy tutaj robocze utrzymują pewną, równą głębokość roboczą. Podobnie potem jak sekcje, bo tutaj mamy też drugi wał, który, wyobraźmy sobie, że przepracowaliśmy pole, tutaj jest wszystko przerobione w tej ziemi, ładnie przygotowane pod wysiew i mamy potem wał. Ten wał nam ugniecie to, mamy glebę przygotowaną pod zasiew. Jak sobie spojrzymy na ten wał jeszcze, tu mamy koła mocowane parami,
One są wtedy łatwiejsze też do wymiany, no gdybyśmy gdzieś tam gumę na przykład Ale nie zapali. zakładamy takiego wariantu, Nie, to bardzo że rzadko coś się nam- zdarza, że coś tam ale się gdzieś zadzie- jest, nie? Poza tym one są w tak zwanym ustawieniu offset, czyli Okej. jedno względem drugiego Okej. jest wysunięte. Ale czyli to znowu ma- się nam ale- zwały gleby Okej, nie czyli to tworzą takie tutaj. samo oczyszczanie jakby tego wału troszeczkę też No bardziej chyba. ochrona przed tworzeniem się zwałów gleby. Okej. Gdyby ten wał był w jednym kawałku, w jednej linii, jest większa tendencja do Ten efekt takiej fali by następował i spychania pchania gleby. Tak. Okej. I wtedy idzie to do góry i nie utrzymamy Ty głębokości ciągle roboczej. tam uciekasz do tego tyłu, a ja ciągle chciałbym jednak Idziemy do wrócić przodu. tutaj, do przodu. Ciekawy aparat wysiewający. Tak jest. Dozownik napędzany elektrycznie. Elektrycznie. Rozumiem, że jest to tam coś przez terminal, jakoś sterowane, Tak, tutaj ustawiane. mamy co prawda komputer w wyposażeniu. On nazywa się Sulki Pilot. Okej. Nie jest to izobus, jest to oczywiście też na kanie, na szynie kan, ale jest to bez izobusa wszystko. Czy z niego możemy, czyli z kabiny ciągnika, zmieniać sobie dawkę wysiewu? Tak, oczywiście, ponieważ napęd jest elektryczny, więc tak naprawdę zmieniając dawkę, zmieniamy prędkość obrotową silnika elektrycznego, który nam zmienia prędkość obrotową Czyli dozownika. de facto istota działania jest bardzo prosta, Bardzo tego, prosta, tego urządzenia, bardzo prosta. tego aparatu wysiewającego. Tak, i bardzo jest dokładny też ten silnik. Może siać rzepak, może siać zboża, pszenicę, jęczmień, no cokolwiek. Rozumiem. Może nawet duże Od grube ziarniste. ilu do ilu kilogramów jesteśmy w stanie na hektar? Ja myślę, że tak rzetelnie tutaj można siać no, dawki od kilku kilogramów w rzepaku, aż po 450 kg w dużym materiale siewnym. Okej. Oczywiście te pewne rzeczy, te wydatki też zależą od prędkości roboczej. To jest siewnik przygotowany do szybkiej jazdy. Okej. Jeżeli na polu nie ma kamieni, możemy siać do 20 km na godzinę. Żartujesz. Jeżeli są kamienie, wiadomo, elementy robocze mogą też przez te kamienie mocno dostawać, to Jasna wtedy sprawa. zalecana prędkość jest do 14 km na godzinę. Ale przy Spójrzmy- takich sprzyjających, Spójrzmy, można tutaj powiedzieć, jest zabezpieczenie tych Sinen bloki tak specjalne. jest. Wytłumiają nam tutaj drgania tych talerzy. Okej, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, czyli jesteśmy, że tak powiem, w stosunku niewielkiego, niedługiego czasu kawał pola obrobić bardzo szybko. Bardzo szybko. No, broną wynikową, gdybyśmy jechali, gdzie prędkość jest ograniczona do 6-8 km na godzinę, no jednak ta wydajność jest mniejsza. Jasna nie? sprawa. Idzie wiosna, ale termin taki na zabiegi agrotechniczne, no czasami jest bardzo krótki. Bardzo krótki, no bo w zależności też od regionu kraju, nie? Ale zima gdzieś tam się przetrzymuje, że tak powiem, przedłuża w czasie, gdzieś jest za duża wilgoć, żeby w to pole wjechać, nagle ostre słońce przychodzi, gleba jest praktycznie gotowa, że tak powiem, tak, żeby tak, się za nią nagrzana, zabrać. fajna, przygotowana. A tego areału jak jest sporo, no to niestety, ale jesteśmy ograniczeni Tak czasowo. jest, tak jest. Powiedz mi tak, zapotrzebowanie mocy. Tutaj producent podaje, że około 105-110 koni mechanicznych jest potrzebny, ponieważ jest to zestaw półzawieszany. Okej. Czyli wystarczy go pociągnąć, nie Okej. trzeba go unosić, tak jak w przypadku zestawów zawieszanych. I też jak ja Myślę, wspominałem, że efektywnie około 150 koni. 150 koni jest w stanie obsłużyć to. Fajna wydajność, Okej. szybka, nie? Bo tam minimalne zapotrzebowanie mocy około 105-110 koni, to mimo wszystko jest jednak silnik mocno wymęczony w tym ciągu. Nie jest to maszyna nowa, wygląda chociaż jak nowa, jest to maszyna, jak wspominałeś, chyba popokazowa. Tak, jest to maszyna popokazowa. Z tego co pamiętam, około 300 hektarów przepracowała na różnych Co polach. ty mówisz? Przecież tu zobacz, te talerze i tego jak się patrzy, No to to kompletnie jakby są, były nietknięte są wyglądają. nieruszone. Ale okej, To jest czyli też dobry maszyna materiał, silna stal. Ja rozumiem, że ona również jest u nas zamieszczona na stronie odnosząc się Korbanek.pl, maszyny nowe, www.korbanek, tak. używane, okazje, ceny. Czyli maszyny nowe używane z cenami, można tam sobie zobaczyć, tam rozumiem jest dokładna specyfikacja podana tej jest. maszyny, cena, zdjęcia też chyba w szczegółach, bo wiem, że ty cały też, opis jest, nawet film jest. wiem, że ty wstawiony. lubisz tam bardzo szczegółowo te maszyny To przygotowywać jest do tych zawsze taki ogłoszeń. bardziej techniczny, bo niektórzy chcą wiedzieć, no ale panie, ale po co ta śrubka tutaj? Jasna sprawa. Czyli rozumiem wszystkie dane techniczne, parametry tej maszyny na ogłoszeniu sobie jesteśmy w stanie tam Tak, zobaczyć. zapraszam koniecznie do obejrzenia.
Myślę, że to jest bardzo ciekawa propozycja teraz na wiosnę. Nawet jak ktoś decyduje się na zakup w tak zwanym terminie za 5-12, Tak jest. no bo jak wiemy jest przeogromny problem no w związku z sytuacją konfliktu na wschodzie, zerwane łańcuchy dostaw. Wydawało się, że problematycznie było podczas pandemii. Natomiast okazało się, że wtedy to były złote czasy w stosunku do tego, co się dzieje teraz. Także maszyna ta jest dostępna od ręki. Ta maszyna to jest tak naprawdę ostatnia sztuka, którą jeszcze Aha. tutaj mamy. Okej. Jest dostępna od ręki. No, kto pierwszy, ten lepszy. Nie można żyć całe życie w traumie po pandemii. I jasna Po pandemii. No, kto będzie chciał, kto lubi siać szybko, w sposób uproszczony, również też po orce z tą możliwością, zapraszam. Myślę, że maszyna jest warta naprawdę uwagi. Maszyna, jak widać, Inwestycji. bogato wyposażona i w pełni, że tak powiem, te wyposażenie jest kompletne, które nam umożliwi już Tak. pracę tą maszyną. My nic nie musimy dozbrajać, bo No, to jest widzę... gotowe do wjechania w pole. No, oczywiście możemy zapewnić pierwsze uruchomienie na polu. Jasna Mechanik sprawa. też pokaże co i jak komputerek obsługiwać. Tomeczku. Nie jest to trudne. Słońce coraz wyżej. Klienci się już, słyszę, po telefonie w kieszeni dobijają. Tak. Być może z zapytaniem już na temat tej maszyny. Bardzo Ci dziękuję za szereg bardzo. fajnych, ciekawych informacji. Dziękuję Zapraszamy do zadawania pytań, komentarzy. Oczywiście do odwiedzania naszej strony. Każdy może znaleźć coś dla siebie.